Jak teraz wygląda tworzenie filmów w Ukrainie? Jeżeli w sprawie filmów dokumentalnych, to z tym ciężko, ponieważ funkcjonuje totalny zakaz nagrywania czegośkolwiek na ulicy. Szczególnie to coś tak w centrum miasta, przy jakichś instytucjach albo jakichś tam administracjach, no ważliwych obiektach. W sprawie fabularnego to, no nie wiem, to wszystko zależy od przypadku. Gdzieś około 15 maja zakończyłem nagrywanie swojego już fabularnego krótkiego metrażu. Nie wiem, no jest problem kiedy odbywa się ataka rakietowa, to zaczyna taka wołać syrena i to w ogóle w tym momencie no niczego nie uda się nagrać. No z reżyserem El Vulcano mamy jeszcze jeden wspólny projekt, który zaczęliśmy rok temu. To takie też kino dokumentalne, ale w tym przypadku już próbujemy jak najmniej kontaktować z obiektem naszej dokumentacji. Film o takim budynku. Robimy takie tam raz dwa miesiące nagrywanie. Próbujemy, co odbywa się z tym budynkiem i ze środowiskiem wokół tego budynku. Jak możemy wspierać wzrastające gwiazdy, które zostały przedstawione na El Vulcano? No, trudno z tą archeologią i paleontologią, ponieważ bardzo trudno takie rzeczy monetyzować. I tam w filmie był moment takiego krótkiego wywiadu z jednym mężczyzną, który tym się zajmuje. No i mówił o tym, że bardzo trudno z finansowaniem. Czy mówił tam, jak odbywa się procedura finansowania, znaczy kiedy formuje się budżet, to co się zostało, to idzie już na archeologię na przykład. Razem z Aleksandrem mniej więcej myślimy o tym, że na początku najlepiej robić kino o tym, o czym najbardziej wiesz, więc dlatego wybraliśmy już tego chłopaka. No to było tak, no to dokumentalne kino, po prostu dokumentowaliśmy jak ono jest. No to trudno coś robić w sprawie archeologii bez środków, ponieważ nawet tam był moment, ten Aleksiej mówił o tym, że chciałbym bardzo geolokatora, ponieważ kiedy teraz zajmuje się tą sprawą, to robi po prostu na ślepo. Z taką wiarą, że może coś znaleźć. Jak naprawić przemysł filmowy w Ukrainie? Mamy takie Dążenko Centrum, zajmuje się kinem ogólnie, również utrzymuje największe kino archiwum w Ukrainie. Ta organizacja tak naprawdę się zajmowała tą sprawą i chyba kilka miesięcy temu, już podczas wojny, z góry, władza z góry zmieniła naczelnika w ogóle w sposób nieprawniczy. Nikt nie wie, jak to się stało. I po prostu chciała likwidować ten centrum. Nie zrozumiało dlaczego, nie zrozumiało kto to robi, dlaczego, kto to kuruje, czemu to takie działania odbywają się w taki czas jak wojna. Z tego co wiem z ostatnich nowości, to chyba minister spraw kultury powiedział, że przeprowadzą nowy konkurs na nowego naczelnika, chociaż nikt nie rozumie dlaczego to robić, jeżeli jest stary, no dobrze wykonywał swoje obowiązki. I są w takiej sprawie bardzo niezrozumiałe rzeczy. No, w sprawie Dążenko Centrum ja by po prostu zostawiłem tak, jak to wszystko było do tej interwencji, do czasu tej interwencji ze strony władzy, a w sprawie kina ogólnie, no nie wiem, no z 14 roku ono tak w miarę możliwości działa. Mamy całe nowe pokolenie filmowców, którzy również zostają wyróżnione i poza państwem. Jeżeli w sprawie kina, moim zdaniem w Ukrainie istnieje problem tego, że zostało przerwane te pokolenia, zostało przerwane ten transport wiedzy pomiędzy pokoleniami i była bardzo duża przerwa i tak od roku 80., 70. to wszystko przerwało się.
I zaczęło się już od roku 14. I no, jeżeli policzysz tam 3 pokolenia, po prostu no, nie było kina. I ono teraz już zaczyna na nowo rozwijać się, ponieważ no, był to skutek takiej, moim zdaniem, rusyfikacji, ponieważ na przykład od roku 1990 do 2014 no chyba kilka filmów było wyprodukowane w Ukrainie, albo innego tam kontentu jako programy epizodyczne albo krótki metraż, ponieważ wszystko szedło z Rosji, bo nikt nie chciał tym zajmować się, dlaczego tracić pieniądze i dlaczego iść na jakieś ryzyko, jeżeli już jest produkt rosyjski, wiemy, że on już tam no, dostał jakiś sukces, możemy po prostu jego kupić i pokazywać u nas. Jak powinna wyglądać przyszłość ukraińskiego kina? W sprawie, jak ono ma wyglądać, no ja nie wiem, czy to można jakoś prognozować albo jakoś tam decydować, jak ono ma wyglądać. Trzeba po prostu go zostawić i ono samo będzie rozwijać się. Jeżeli w sprawie na przykład współczesnego ukraińskiego kina, to duża ilość filmów zwraca się do tematu wojny na przykład, albo skutków wojny. I znaczy to ciekawe, ponieważ wojna jeszcze się nie skończyła, a ona już się zaczyna. Bo mi się wydawało, że to trzeba chociażby 5 lat po wojnie, żeby zrozumieć i odrefleksować, co się z nami stało. Nie wiem, moim zdaniem kino to jest coś na kształt lusterka społeczeństwa, w którym ono się produkuje i chciałbym, żeby moje kino było tym lusterkiem, żeby można było zrozumieć, o czym myśli społeczeństwo, czego pragnie, czego się boi, jak w ogóle żyje.